Ostatnio pomaglowałam Was firanką, to dzisiaj coś prostszego. Maleńkie pudełeczka z łuby oraz piękny papier ryżowy od AB Studio. No właśnie, papiery od AB Studio mają w sobie taką super moc, że są ładne same z siebie. Właściwie już nic więcej im do szczęścia nie potrzeba i ja się tylko zastanawiam, jakby tutaj takiej pracy nie spasztecić, przedobrzając. No ale zaczynamy. Mamy w sklepie zestawy pudełek z łuby, pakowane po 3. Średnica 12, 14 i 16 cm. Największe świetnie pasuje do serwetek, a te dwa mniejsze właśnie występują w dzisiejszym filmie. No właśnie te dwa kółeczka z papieru świetnie pasują do dwóch pudełeczek, więc po co kombinować? Zaczynamy. Na biało tylko górę wieczka, bo tutaj przykleję papier ryżowy, natomiast całą resztę przemaluję lazurem. Kolor heban, czyli właściwie czarny. A lazur to rodzaj bejcy, która ma same plusy i żadnych minusów. Przepięknie maluje i wyciąga rysunek drewna, a w dodatku po wyschnięciu jest nie do rozmazania. Bejce trzeba lakierować, a lazur niekoniecznie. Góra wieczka biała, ale boki także na ciemno. A jeżeli kolor ma być bardziej intensywny, to można położyć 2 albo nawet 3 warstwy. Spokojnie możemy kłaść mokre na mokre. Gdy wszystko wyschnie, wycinam papier ryżowy i po prostu przyklejam, tak jak zwykle, klejem do deku. Bardzo lubię okrągłe pudełeczka z łuby, ale trzeba pamiętać, że łuba to nie jest produkt premium. W moim wypadku wieczko nie jest absolutnie idealnie okrągłe, ale nie szkodzi, bo potem nie będzie tego widać. Różne bywa także spasowanie wieczka z dołem. Czasami pudełko zamyka się luźno, a czasami ciasno. W mniejszym pudełeczku papier ryżowy jest troszkę większy od średnicy pudełka, ale po prostu go przyklejam. Gdy wszystko wyschnie, brzegi obszlifuję papierem ściernym. Po wyschnięciu właśnie tak to wygląda, ale obszlifuję ten cały nawis papierem ściernym, najlepiej 220 albo 240. Przy szlifowaniu wylazło mi trochę jasne drewno, ale to także nie szkodzi, potem przy cieniowaniu brzegów wszystko się zamaluje. Ja Wam nawijam o wieczku, a tutaj w międzyczasie weszły na scenę moje absolutnie ukochane stemple. Pierwsze stemple w życiu. Mam je już ponad 9 lat i niestety jest to niepełny komplet, bo dawno temu wymieniłam się kawałkiem z moją najlepszą psipsiułą. Żeby ich używać, potrzebujemy bloczka akrylowego albo jakiejś twardej folii, do której je przyklejamy. Oczywiście można robić odbitki tuszem, ale ja zazwyczaj robię farbą akrylową, bo mogę wtedy idealnie dopasować kolor do mojej pracy. Nie będę gołosłowna, na małym pudełeczku odbijam zawijasy w kolorze brudnej bieli. Nowe stemple bez problemu same z siebie trzymają się bloczka akrylowego, natomiast moje emerytowane starowinki trzeba popsikać klejem tymczasowym i dopiero wtedy przykleić do jakiejś folii. Jeżeli jesteście perfekcjonistkami, to odbijanie z ręki przyprawi Was o zawał serca. Tu nic nie jest idealne, a jakość odbicia raczej przypadkowa. Ale znacie mnie, jestem zupełnie na drugim końcu tej skali, więc uważam, że w tym szaleństwie jest metoda i że to naprawdę fajnie wygląda. W pocie czoła rozrobiłam farbę, która powinna idealnie pasować do tego koloru, który jest na wieczku. I znowu moja ulubiona jazda bez trzymanki, czyli odbijanie stempli z ręki. A jeżeli ten widok mrozi komuś krew w żyłach, to proszę przewinąć o 20 sekund. Spód pudełeczka ozdobiłam dokładnie w ten sam sposób. No i teraz cały dół prezentuje się tak. Za chwilę pudełeczko pochlapię, bo uważam, że kropeczki dobrze pasują do tego projektu i najlepiej, gdy chlapiemy 2 albo 3 kolorami. Często wydaje nam się, że pudełko pochlapane jest tylko na czarno, ale zazwyczaj to nieprawda. Nawet kilka odcieni szarości albo czarnego wygląda dużo lepiej niż po prostu czarne chlapy. A duże kropy w konkretnych miejscach lepiej zrobić po prostu tyłem pędzelka. Robię jeszcze drugi przelot chlapania, tym razem kolorem turkusowym. Te papiery naprawdę nie wymagają cudów, żeby na naszych pracach wyglądały świetnie, ale cóż zrobić, gdy człowieka kusi? Pomyślałam, że na próbę na małym pudełeczku odbiję kilka zawijasów. Potem porównacie oba pudełeczka i powiecie, czy te zawijasy dobrze wyglądają i czy miały sens. Na razie wyglądają tak, a ja gąbeczką delikatnie przyciemnię brzegi pudełka.
Taki cień wygląda dobrze, a przy okazji zamaluję drewno, które wylazło mi spod spodu podczas obszlifowywania papieru ryżowego. A to jest lakier welurowy. On w kamerze wygląda przeciętnie, ale po wyschnięciu w dotyku jest po prostu rewelacyjny. A jeżeli ktoś go już używał, to nie muszę tłumaczyć, bo na pewno dobrze wie, o czym mówię. A na koniec dokleję do pudełeczek koronki oraz kokardki. A to jest kokardka vintage. Pod filmem zostawię Wam link do innego filmu, w którym dokładnie pokazuję, jak taką kokardkę zrobić sobie samemu. Wszystko sklejam na gorąco i moje pudełeczka są gotowe. Wrócę teraz do pytania, które zadałam Wam w połowie filmu. Na wieczku małego pudełka, czyli tutaj, dorobiłam zawijasy z templem. I one mają sens, czy są bez sensu? Ładniejsze jest wieczko tego małego pudełeczka, czy może to większe, gdzie zawijasów nie ma? Więc proszę, napiszcie mi w komentarzu, mają sens, czy są bez sensu? A jeżeli Wam się praca podoba, to jak zwykle linki do wszystkich produktów zamieściłam pod filmem, czyli pod tym wideo. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.